Dzisiaj mamy środę. Dzisiaj atakujemy szczyt Teide. Także idziemy właśnie do kolejki. No tutaj jest stacja kolejki. Tam właśnie się jedno wspina. Także bardzo komfortowo, bardzo luksusowo. Idziemy obczaić, jak tam wygląda na szczycie. Ponieważ oficjalnie wjazd powinniśmy mieć dopiero za godzinę, ale już nas wpuszczą wcześniej. Czy jesteśmy u szczytu Teide, czy w Zakopanem, to te stroje w zasadzie tak samo wyglądają. Tylko można jeszcze na wielbłądzie się przejechać. Może kupimy sobie do domu tutaj nasionka kaktusów i palm. No to ruszamy. Żeby móc dostać się na szczyt, to musimy wpierw pozyskać darmową wejściówkę na szlak PNT10, biegnącą od górnej stacji kolejki na szczyt. Liczba miejsc na dany dzień jest mocno ograniczona i należy dokonać rezerwacji na stronie lub aplikacji Tenerife On na 28 dni przed planowanym wejściem. Bilet na kolejkę kupuje się oddzielnie w obie strony. Jest to koszt 45 euro od osoby. Za kolejne 10 euro można jeszcze przejść się na punkt widokowy Pico Viejo z przewodnikiem. Wtedy też dostaje się więcej czasu na zwiedzanie. Standardowo jest to godzina. Jeżeli chcielibyście wejść od podnóża góry z innej strony, należy dokonać analogicznej darmowej rezerwacji na wybraną trasę. Dobra, Andrzej, powiedz, czy jest tam naprawdę cieplutko? Tak, Ale... to nie. O kurde, ej, ale tak naprawdę cieplutko. Ja cię kręcę, no bez beki. A tak ciepło jak ciepła woda. Teraz pachnę jak po rzucaniu petard. Tam te ptyśki małe, co wystają, te takie kominy, nie wiem czy widać, o teraz jak palcem wskazuje, to tam żeśmy wczoraj chodzili i wydawało nam się, że to są jakieś wielkie monstra. Także nikt z nas nie ma do tej pory choroby wysokościowej. Ile nam brakuje do szczytu? Ile jest 200 metrów? Tak. No, czyli na 3,5 jesteśmy mniej więcej teraz. Pan przewodnik nam tłumaczył, że ostatnia erupcja była 1000 lat temu i że właśnie śladami przed tej poprzedniej erupcji są te właśnie żółte skały. Pierwotnie najwyższy szczyt na Teide miał ponad 5000 metrów, ale ze względu na swój gabaryt, że tak powiem, zawalił się w zasadzie pod własnym ciężarem i osunął się we fragmencie właśnie na jedną stronę wyspy. Trzeba jeszcze raz zweryfikować, czy pan tam czasami nie oszukiwał i grzałki nie wsadził. No ale nie, no ewidentnie no jest tak ciepła, jak taka bardzo ciepła woda, w sensie tak grzeje, nie? W dłonie. Zdecydowanie, może nawet pary nawet bucha. Super. Proszę. Wow, śnieg, kto to widział? Monika, chcesz dotknąć? Boisz się, bo to odmrożenia od tego można dostać, nie? Hurra! Trochę optymizmu. Jak już Andrzej zauważył, jesteśmy z pokolenia, które grało w taką grę Grunts i tam był taki poziom o nazwie Niebezpieczne ścieżki. Także nie dość, że mocno rozrzedzone powietrze, teraz spinamy się po schodkach o kącie na jakieś 30 stopni. Już jesteśmy prawie na szczycie z Andrzejem. Pierwotny plan
że gdyby nie udało się dostać tutaj kolejką i byśmy się mieli wspinać z poziomu kolejki tu na szczyt, no to chyba byśmy zawrócili. Jest niepojęte. Znaczy nagroda jest, no rekompensuje wszystko, ale Będzie piękny widok i czekolada z Lidla. jakie zaskoczenie dla nas, że tu widać w ogóle siarkę, widać w ogóle parę i w ogóle czuć, no bardzo, bardzo mocno czuć tą siarkę. Andrzej, pokaż się, jesteśmy na czubku. Tak, jesteśmy na najwyższym szczycie całej Hiszpanii. Nie ma wyższej góry. Tak. 3715, tak? 3715 metrów nad poziomem morza. Tak, i już wyżej się nie da, no wyżej już żeśmy się... To już tylko to the moon. Proszę, siarka. W stanie naturalnym. Ktoś ma zapałki? Ktoś pali? Teraz by się akurat palacz jakiś przydał. Tejdy już zaliczone. Jesteśmy znowu już u podnóża. Ale dalej tak wieje bardzo silny wiatr, że postanowiliśmy, że zostaniemy dalej w kurtkach. I teraz przyjechaliśmy na tak zwane Star Warsy. Klimacik tutaj taki jak trochę na Tatooine, więc rzeczywiście ta nazwa Star Wars jest adekwatna. Vamos a la playa, tak? I proszę, jeszcze ciekawa sprawa. Po lewej stronie mogą się poruszać tylko wózki golfowe, po prawej tylko ludzie. Jeszcze raz widzę taki znak. Idzie moja brygada. Banany, banany, wszędzie banany. Widać już normalnie jak kiście zwisają. Ritz Carlton się naprawdę postarał. Tak samo bardzo jak Gdynia z kolejką na Kamienną Górę. No, zakupiliśmy kawusie, no pojemność to nie wiem 200, nie nawet nie ma 200 pewnie ml. No ale za to plaża chyba wynagradza. Przynajmniej za pierwszym wrażeniem. Cenę tej kawy, kawa kosztowała chyba po 5 euro. Czyli w sumie tak jak w Warszawie, no, czy tam nawet w którym mieście. No i to, że te skały są tam ustawione, to nie jest przypadkowe, ponieważ one będą wytłumiać te wszystkie fale, także jak widzicie, po prostu sobie spokojnie tutaj woda delikatnie tylko faluje. Nastał kolejny dzień, zatem kolejne wycieczki. Tym razem na północ, w dzicz. 10 000 jelcza, jak byk. Jest nagrane. Jest dowód. Jesteśmy na szlaku z Benicho do El Draguillo. Ma około 5 km. Jako że trasa tworzy pętlę, to wybraliśmy wariant obejścia go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Samo podejście nie jest wymagające, a podczas schodzenia podziwiamy panoramę północnego wybrzeża. Trasa jest absolutnie przepiękna, jest taka bardzo dzika i dodatkowo zdecydowanie to jest skrajność, jeżeli chodzi o naturę, ponieważ na południu to jednak większość tras była bardzo tylko kamienista i goła jakby od roślinności, a tu to po prostu jakaś dzicz. Nie ma tu już jakiejś po płaskim. Także skończyliśmy najtrudniejszy etap. Teraz wracamy do autka i potem idziemy coś wziąć na ząb. Każdy jest zadowolony. Ja myślę, że jeszcze trochę mogła być dolać, bo trochę jeszcze I to zrobiłam drineczkę, oni się ze mnie śmieją. No. Jakie to jest bydle? Ale ty nieskutecznie wyrzuciłeś. Nie, to jest drugi. Jezus Albo Maria. wrócił, bo to jest impreza. Jakie to jest bydle? No, to jest jakiś dach. Ktoś zrobił okupas na całą górę. No, okupas na masce. No. Skitu. Właśnie się podzieliliśmy grupą na dwie wycieczki. Jedni będą sobie pewnie na kawuśce, a my idziemy do Loro Parku oglądać jeszcze raz jakieś sobie zwierzątka. Czyli wcześniej oglądaliśmy na wolności, teraz trochę w niewoli. Także robimy szybkie przejście teraz wzdłuż całego Loro Parku. A to dlatego, ponieważ spieszymy się teraz na pokaz delfinów. 10:47, pokaz o 11:00. Także jeszcze zdążymy zająć. O, już są. Uhu. Ładne miejsca. Your touch, it's so electric, baby, light me up. I'm on a mission, gotta find your love. And I Nie ma bata, żeby tak wysoko skoczyły, co? Aż jak fantazja, jakie cute, o Boże! Aż się człowiek wzruszyć może, nie?
mały spoiler. Może nas sięgnąć trochę woda. Stwierdziliśmy wspólnie, że siedzimy właśnie w tym splash zonie, no bo ile razy w życiu będziecie miało okazję, żeby być ochlapanym przez orkę, nie? Proste myślenie. Możecie zobaczyć i przeczytać aktorów tego wydarzenia. No ten się wyróżnia, bo ma trochę więcej jak pół roku, a pewnie waży więcej niż my z Moniką razem wzięci. Jezus Maria. Może, płynie. W skali Jurka, jak byś oceniała te atrakcje, tak kochanie? Tak, o tak najbardziej po prostu do góry, kciuk. do góry. Najbardziej jak się da. Strefa repairing tu jest, proszę bardzo. Naprawiamy zwierzątka. Ten Luna Park jest piękny pod kątem tych zwierząt, ale jest równie piękny jako taki niezależny ogród botaniczny. Odwiedziliśmy jeszcze ogród botaniczny w Puerto de la Cruz. Założono go u schyłku XVIII wieku i sprowadzono tu rośliny m.in. z Ameryki Południowej. Rośnie tu monumentalny fikus z korzeniami powietrznymi, a bilet kosztuje jedynie 3 euro od osoby. O kurde, jakie to jest, Melonowaty. Ten to się Je- zepsuł. Nie, dobry. jakie to jest ostre. Super, super jest ten ogród botaniczny, naprawdę. No rośliny z całej Ameryki Południowej chyba. Był plan, żeby przyjechać tu wcześniej, kiedy będzie jeszcze pora dnia i się pokąpać, ale no jednak respekt przed tymi falami zwyciężył i sobie już darujemy. Oczekiwanie na czorosy. Mamy numerek 89, jest 69, także jeszcze troszkę. O, dobra, mamy to. Hay una ración con azúcar, por favor. Sí. Ostatni dzień, ostatni szlak. A Monika pokazuje, jak jest ciepło dzisiaj.
Salut. Salut. Idziemy do ostatniej restauracji na Teneryfie. Po ilości samochodów możemy zakładać, że musi być naprawdę dobra, ponieważ jest to wjazd stricte do restauracji. Ale szał! Ale dziki szał! No Krzysiu, polecajka wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tak. To jest na dwójki, być postało. To paradoks, tak? To dla paradostych z grubem wczoraj. Postanowiłem, że jednak oszczędzę Wam pokazywania dekonstrukcji tego jedzenia, które po sobie pozostawiliśmy, ale było naprawdę dobre. Zapłaciliśmy za wszystko 80 euro, także mniej niż po 20 na osobę, co uważam za bardzo dobrą cenę. No dobrze, to jak podsumujemy naszą wycieczkę? Ja od siebie powiem, że było bardzo fajnie. Było super, chodziliśmy dużo i widzieliśmy bardzo dużo i wycisnęliśmy tę wyspę jak cytrynę. Monika, co byś jeszcze dodała od siebie? Bardzo dobre restauracje, szczególnie te Lokalne. slumsowe. Takie wybrane przez Paszkę. Tak, no właśnie, Pasza nasz driver, tak, Papa Pasza, wszędzie zawsze do celu, tak, Bezpiecznie. bezpiecznie, Na czas. dobre te miradory nam znajdywał, tak. Najlepsze plaże. Jeździłeś tak po rondach, że choroba lokomocyjna nie aktywowała się. Dokładnie. A to jest bardzo ważne. To jest klucz do sukcesu. Tak, Ale Andrzej też godnie pełnił Funkcję zastępcy, kierowcy. tak. tak, jestem DJ. Zawsze znalazł Wiecie, że McDonalda. kiedyś miałem ksywę DJ. Cięcie, także dziękuję Wam za całą tą organizację, no właśnie głównie Wam, tak, ja tam byłem gdzieś tylko od nagrywania i scalania tego gdzieś tam w jedną całość, także bardzo, bardzo podobała mi się ta wycieczka pod tym kątem, że była bardzo taka intensywna, ale jednocześnie bardzo odpocząłem, także bardzo super, pięknie, było Ale wspaniale. do następnego razu. Dokładnie, my też dziękujemy i czekamy na kolejne wyprawy. Kto nie da lajka i nie zasubskrybuje, ten z policji.